sierpniu wybrałam się do Muzeum Narodowego, do jednego z oddziałów mieszczącego się w pawilonie Czterech Kopuł, tuż przy hali stulecia przy ulicy Wystawowej. Przepiękna pogoda, kobierce z kwiatów i widok na halę stulecia. Tyle wspomnień, tyle wycieczek tutaj, a tu już widzimy kopuły. Muzeum pierwsza i druga. Relacje kiedyś Wam pokażę ze środka, a dzisiaj tylko taki mały wstęp. Dzień dobry. Witam Was Elżbieta na kanale Ela Rękodzieło. Tak, happy birthday to you. Beatka obchodzi 50. urodziny. Moja koleżanka z pracy. Szalona kobieta. Uwielbiam jej poczucie humoru, dystans do siebie. Po prostu mega. No i wiedziałam, co lubi, co chciałaby dostać, bo kiedyś mi wspominała coś tam, jakoś tak, wiecie, ale nie na temat urodzin, tylko tak w ogóle. No a że my w pracy urodzinki swoje obchodzimy, to postanowiłam zrobić coś dla Beatki, takiego, co jej się spodoba i co będzie chciała. Przy okazji, i może najpierw wyjmę, żeby mi tutaj nic nie polętało i nie popsuło. Zobaczcie, stara, biała torebka do pakowania prezentów. Swoje lata świetlności już trochę miała, ale wiecie, że u mnie się nie wyrzuca niczego, więc nadałam jej nowe życie. Kwiatki to są różyczki, tak, o, obklejony spód, różyczki od spodu mają taki i boki, żeby zakryć co nieco, tu, no i z przodu tutaj dodałam zawieszkę 50 lat i serduszko na serduszko i napis Happy Birthday wydrukowany na drukarce. W środku też jest wyklejona. Jak to Wam pokazać? O, też jest wyklejona. Więc torebeczka. I do torebki jest obrazek. I teraz Wam pokażę, co jest w środku. Musiałam ułożyć sobie tak, żeby nie było widać nazwiska. Oj, samochód. Ok, nie chcę odjechać ten samochód i mi tutaj smrodzi. Zamknęłam okno. Ok, ułożyłam Wam tak, żeby właśnie nie było widać nazwiska, bo jest tutaj, położyłam kawałek papierku. No i zobaczcie, tak jak stara kartka Beata kiedyś wspomniała, że chciałaby dla wszystkich członków swojej rodziny właśnie takie obrazki w formie starej kartki z kalendarza, tego wyrywanego. I postanowiłam, że taki obrazek Beatce zrobię na 50. urodziny. Jedyna rzecz, którą bym teraz poprawiła jeszcze przy następnych, to zrobiła większą przerwę, może zmniejszyła trochę to, tak żeby tu było trochę przerwy między sobota 50, ale wydaje mi się, że i tak wyszło mi całkiem fajnie. Jest podobne do kartki ze starego kalendarza. Ta czarna ramka, mimo że jest taka smutna, też pasuje do kolorystyki kartki, bo tak uwypukla te wszystkie literki, cyferki. No i tylko nazwisko jest w czerwieni. Jakby to była niedziela, to oczywiście ten 23 mógłby być na czerwono. Ale jest to sobota, a na zielono robić nie będę, bo nie dodaje się mnóstwa kolorów do jednego projektu. Pamiętajcie o tym. Im mniej, tym ładniej. No dobra. To jest właśnie prezent od nas na 50. urodziny Beatki. A co jeszcze? Jeszcze jedną rzecz zrobiłam Beacie.
Mam nadzieję, że będzie widać, ponieważ bawimy się też... Nie będzie widać. O, tak będzie widać, wiem. Ponieważ dziewczyny bawią się w Mikołaja. Ja nie. Sorry, ale czekam na mieszkanie komunalne. Stanęłam do kolejki w końcu po 40 prawie latach mieszkaniem we Wrocławiu, więc wiecie, każdy grosz jest na wagę złota, a po drugie ja naprawdę nie potrafię robić prezentów. Nigdy nie robiliśmy sobie, wiadomo, dzieciom, ale to też dawało się takie prezenty, które były potrzebne. Rajstopy, ubranka itp., jakiś słodycze i zabawkę. A dla osób dorosłych naprawdę nie potrafię robić prezentów. Jest to dla mnie męczarnia, tym bardziej jak się mało zna osoby, więc stwierdziłam, że nie chcę się w to bawić, nie chcę się stresować, skupię się na tym, co lubię robić. No a Beatce zrobiłam nalepkę na wino, tak, dwie mniejsze, bo nie wiem jaki będzie... wino, butelka i jedno większe. I to są właśnie nalepeczki na wino. To schowam je. I moi drodzy, przygotowałam coś, co chodziło za mną już od jakiegoś czasu, bo wiecie, że ja lubię łączyć różne techniki. Nie jest idealny, ale zostaje to wybaczone. Najpierw pokażę Wam, jak wyglądały przygotowania. No właśnie, tak wyglądało haftowanie, a tak wygląda mój haft pod szybką jako shaker. Haft jest zasłonięty szybką, potem jest nałożona przestrzeń i kolejna szybka i pomiędzy tymi szybkami są dopiero dane te cekinki. I cekinki są gwiazdeczki, cekiny i takie pudełeczka prezentowe, gwiazdki. O, tak wygląda hafcik. Połączyłam dwa hafty i już Wam mówię jakie. Z gazety Cross Stitching i naprawdę nie wiem z jakiego to jest roku. Uwierzcie mi, jakoś tak szukałam i nie mogę znaleźć, ale z tej gazetki odnalazłam takie małe, tu jest cały zestaw haftów i wybrałam sobie właśnie tego pingwinka i tego pingwinka na sankach. I zobaczcie, tu jest mój pingwinek i pingwinek na sankach i dodałam od siebie choinkę, tak? I gwiazdeczki wokół. I wydaje mi się, że już teraz widzicie całą okładkę. I tak wygląda okładka albumowa. Prosta, ponieważ pozostawało mi dużo jeszcze gotowych baz albumowych, które gdzieś tam, pamiętacie, kiedyś kupiłam w Empiku, bo dostałam od dziewczyn w pracy talon. Trochę kupiłam w Action i one tak leżały i stwierdziłam, że czas się za to wszystko zabrać, tak? No więc oprócz tego, że są papiery, i jakie papiery, to już Wam też pokażę. Tak, do użycia tego albumu użyłam papiery kraftowe jako bazę albumową, maty i karty. Miałam jeden bloczek tutaj jako karty, tam włożyłam, ale naprawdę jeden miałam. Mintej Karoli, Home from Christmas, Karoliny Bukowskiej z Art Alchemy, The Christmas Time i z Paper Heaven, takie resztki pokażę Wam, White as Snow. To są papiery, które użyłam właśnie do mojego albumu tego zimowego, świątecznego. I zobaczcie,
Na początku zszyłam wszystko tym sznureczkiem do sutaszu. Bardzo ładnie wyglądało, ale trochę źle się otwierało. Jak poluzowałam, to te kartki latały. W tych kółeczkach też latają, ale jak dam mniejsze trochę, to znowu jak dojdą zdjęcia, te kółka mogą się okazać za małe, więc zostawiłam te złote kółka i przód wygląda tak. Podoklejałam tutaj kilka takich małych elementów, a reszta jest na papierze. Tył okładki wygląda tak. Tu jest tylko papier ten kraftowy, skrapowy, tak, z kolekcji Karoliny. Przepiękne. Teraz będziemy w pracy robić takie dziadki do orzechów. Zobaczymy, co nam wyjdzie. No i na jednym kółeczku przywiesiłam wstążeczkę czerwoną w białe kropeczki i sznureczki sutaszowe, złoty i czerwony. I wydaje mi się, że już nic więcej nie trzeba, bo naprawdę robi to robotę. Prosty album. Karty się powtarzają. Nie ma tutaj nic takiego skomplikowanego, bo wiecie, że ja naprawdę lubię proste elementy. I właśnie te resztki papieru, które Wam mówiłam wcześniej, użyłam, żeby zasłonić, ponieważ ten album były te karty podziurawione co chwila. A ja nie chciałam mieć aż tyle otworków, więc pozaklejałam ze wszystkich stron. I karty są tak. Jedna karta rozkładana. Zobaczcie. I tylko ta strona jest ozdobiona. Ta nie. Ja Wam zaraz pokażę jak zdjęcia. I karta tu z kieszenią. Tak? To jest jedne karty. I karty nieparzyste wyglądają właśnie tak o. Papier kraftowy, obklejone tylko otworki. I tu jest maty w kieszeni i rozkładana klapka, duża. A drugie karty z numerem parzystymi są obklejone z jednej strony i mają 3 maty wklejone z ozdobnym obrazkiem. I teraz pokażę Wam, że ja przygotowałam sobie zdjęcie świąteczne mojego synusia. I zobaczcie, wejdzie nam tu jedno zdjęcie. To jest zdjęcie 10×15, tak, ale jeśli dobrze się postaramy, wejdą nam też 2 zdjęcia 9×13. Oj, ja Wam tak pokazuję, a tu nic nie widzę. O, wejdą nam 2 zdjęcia 9×13 na te duże maty. Tu wejdzie nam zdjęcie jedno duże albo jedno małe. I zobaczcie, zostawi nam jeszcze przepiękny obrazek, prawda? Więc wejdą tu 3 zdjęcia. No i oczywiście tu maty, do których możemy sobie wkleić. Ja zostawiłam maty, które były w kolekcji i na tyle przepięknie nam wejdzie zdjęcie 9×13. I tych mat tutaj mam 3, ale dorobię, jakby trzeba było więcej. No i na tą drugą stronę też. Albo wkładamy jedno zdjęcie duże, na przykład może być instagramowe, albo wkładamy 2 zdjęcia 9×13, tak? Na maty, które już wkleiłam, przeznaczone są do zdjęć 10×15 i tu nam wejdzie 2, 4, 6. Wydaje mi się, że tu szkoda wklejać, ale zawsze możemy wkleić jakieś mniejsze zdjęcie, które mamy wytegowane i wytegowane, ale fajnie mówię, zdjęcie, które mamy wywołane i tutaj tak wkleimy, żeby został nam obrazek. Maty kolekcje się powtarzają. No i tu oczywiście znów wejdą nam 2 zdjęcia 9×13 lub jedno 10×15 lub duże instagramowe. To już zależy od nas. No i zobaczcie, różnią się te karty tylko tymi obrazkami. Każdą kieszonkę taką sweterkową starałam się ozdobić jeszcze jakimś elementem. Tu mamy włożone takie książeczki na mniejsze zdjęcia, albo możemy wkleić sobie zapiski. Zostawiłam tą, bo jeśli my wkleimy zdjęcie, to i tak będzie rameczka fajna i nie ma co podnosić jeszcze. No i zobaczcie, ta kolekcja sama w sobie jest tak piękna, że nie ma co jedno zdjęcie 9×13
albo jedno zdjęcie 10×15 i zobaczcie, jak ładnie wygląda. Super. Więc przylecę tylko Wam i tutaj znów mamy maty wklejone wodospadowo. Tutaj mamy znów dwie kieszonki, dwie książeczki. Takie cudowne, naprawdę są przepiękne. Na zapiski lub na małe zdjęcia. No i tutaj to już faktycznie możemy poszaleć. Tu możemy dać zdjęcie albo tak zdjęcie, ale zobaczcie, te zdjęcia same kolorowe w sobie już nam tak trochę zaburzają ten piękny papier, nie? No ale to jest album na zdjęcia, a nie na papier skrapowy. No i znów mamy maty z przepięknym obrazkiem. Papier kraftowy i to jest właśnie ten papier. Nie wiem, ja go tutaj na pewno nie dam, ale wyjęłam, żeby Wam pokazać, bo mam jeszcze jeden taki. Już Wam mówię, co to jest za papier. O, to jest ten papier. Kliperk, Julhol, coś tam, Vape, jakiś taki szkocki, szwedzki, ja nie wiem, jakiś skandynawski. No bo to nie jest po. Do tego mam jeszcze jedną kartę, zobaczcie, świąteczną. No ale to już takie jest trochę retro, więc ja tylko wsadziłam na razie żeby Wam pokazać, że taki papier też miałam. Dobra. No i co? Tu mamy kubeczek z piankami, tu mamy przepięknego reniferka, tu mamy czyste i tutaj znów mamy ostatnie parzystej, przepiękne kolekcja. I tak się kończy nasz album. Tutaj dałam moje logo. Tak wygląda album. Muszę dorobić jeszcze maty, tak, kraftowe. Nie lubię na tych kółkach, no ale czasem tak trzeba. No jak kółek mam nakupionych, to też trzeba je zużyć, a nie kupować nowe rzeczy. Więc tak wygląda prezentacja mojego świątecznego albumu. Znów go tu podniosę, o, żebyście widzieli. Mam nadzieję, że taki prosty albumik jest też fajny i można sobie wkleić datę, jeśli ktoś by sobie życzył, i na przykład zdjęcia ze świąt, z Wigilii danego roku, na przykład 2024, wkleić tylko do tego albumu. I to taka pamiątka, może nawet dać dziadkom albo mamie, bo niedługo w styczniu zaraz święta dziadka i babci, prawda? Więc już taka pamiątka ze świąt Bożego Narodzenia by była. Wydaje mi się, że na dzisiaj to będzie wszystko. Pokazałam Wam dzisiejsze moje prace, czyli album i torebkę urodzinową dla Beaty. Więcej prac na razie nie mam, to znaczy się zrobiłam jeszcze coś tam, ale nie będę wszystkiego pokazywała. Ja się biorę dalej do odpoczywania, wykorzystuję wolne dni, bo od wtorku znowu Saigon. Ciemno, wracam. Tak jak i Wy pewnie, a po drodze jeszcze rehabilitacja, więc jak wracam do domu, to tak mi jest dobrze, że siadam i kleję. Aha, jeszcze cieszę się bardzo, że pisaliście takie piękne komentarze pod filmem Paczka od Beaty, otwieranie otwartej paczki, tak, bo Beatka już dodała jakiś filmik, jeden, i ja wiem, montowanie, tworzenie filmów na YouTube'a to wcale nie jest taka prosta sprawa, tym bardziej jak się człowiek dopiero uczy. Ale Beatko, trzymam kciuki, wiem, że będzie dobrze, a pamiętaj, my wszystkie jesteśmy od wspierania Cię. Piszesz komentarz pod którymś moim filmem albo u siebie, zaglądamy i będziemy Ci pomagać. Dziękuję Wam przepięknie, życzę Wam kolorowych, słonecznych dni, jesiennych jeszcze, ale już pewnie poranki będą mroźne i ja się z tego bardzo cieszę, bo kocham zimę, kocham każdą porę roku. Cieszcie się każdą chwilą, bo przecież dopiero co mieliśmy 18, a już jest 19 u mnie. Kiedy to zleciało? Pozdrawiam Was serdecznie, całuski, papa i dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, miłe słowa, bo wiecie, bo to jest super. I nie mówcie, że nie. Kocham Was, papa.
A na zakończenie zabieram Was jeszcze do pooglądania, jak przebiegały prace nad naszym starym zegarem, jak wygląda na naszym kominku. Miłego oglądania i do zobaczenia następnym razem.